Cześć Tomku, dzięki za możliwość rozmowy. Jesteś właśnie po wystąpieniu na Dniach Budownictwa Drewnianego. Tak jest. Informacja, prezentacja Twoja na temat Green Techu i cyfryzacji. Bardzo to ciekawe i bardzo nam się podobało. Natomiast powiedz nam, jak to działa w praktyce? Załóżmy, że mamy przedsiębiorstwo, któremu zależy na tym, żeby scyfryzować jakiś proces, ale chciałoby również zadbać o środowisko. Załóżmy, że jest to też firma budowlana. Co byś takiej firmie doradził? No wszystko zaczyna się od pomysłu, a jak już jest pomysł, no to trzeba to przełożyć na jakieś ramy strategiczne. I właśnie to jest ten kluczowy moment czy etap, kiedy myśli się o zielonej transformacji, nie tylko cyfrowej, ale zielonej, czyli takiej transformacji, która będzie sprzyjała też środowisku. Więc jak mamy strategię, mamy pomysł, mamy plan, to możemy do tego dołożyć odpowiednie także narzędzia IT, żeby to się jak najlepiej wkomponowało w ten zrównoważony rozwój, czyli taki, który ma najmniejszy negatywny wpływ na środowisko. A co uwzględniłbyś szczególnie, jeżeli to przedsiębiorstwo myśli o tej cyfryzacji? Co musi uwzględnić, żeby skorzystać z takiej firmy jak Twoja, żeby zamówić takie oprogramowanie? No, przede wszystkim musi być otwartość i dobry humor, tak? Bo współpracujemy z tymi, którzy mają dobry humor. Żartuję oczywiście. No, najważniejsze jest to, żeby mieć poukładany pewien plan i pewną wizję, a wtedy my jesteśmy w stanie dopracować wspólnie wymagania i zbudować najlepsze rozwiązanie, także od strony IT. A powiedz jeszcze, czy to jest drogie, bo mówiąc o Green Techu, pomyślimy sobie, że jest to jakiś dodatkowy wkład, który musimy uwzględnić, dodatkowe koszty. Czy faktycznie tak jest, czy może wręcz przeciwnie? To zależy. Odpowiedzi nie ma niestety prostej i jednoznacznej. Na pewno jesteśmy w stanie to wszystko policzyć na koniec dnia i porównać z jakimiś innymi modelami czy rozwiązaniami, tak? Czyli zielone versus powiedzmy tradycyjne podejście. Jedno, co mogę zapewnić, że zawsze rozwiązania, które my proponujemy, to ma być zwracalne, czyli po jakimś czasie musi klient na tym zacząć zarabiać. Super, dzięki serdeczne za tą wypowiedź i za Twój udział. Dzięki. Do zobaczenia.